Dobry wieczór Państwu, a skoro już jesteśmy i nas widać, to nie martwcie się, że przez chwilę było cicho, to tylko przypadek, jesteśmy już gotowi i za chwilę będziemy rozmawiać. Ja nazywam się Justyna Suchecka i na co dzień jestem dziennikarką specjalizującą się w edukacji, a dzisiaj w sposób wyjątkowy będę prowadzić, wyjątkowy dla mnie, bo robię to po raz pierwszy to spotkanie, bo zależy nam na tym, żeby mogło brać w nim udział jak najwięcej osób w jak najpełniejszy sposób. Dlatego chcemy, żeby mogli z niego skorzystać również ci, którzy słabiej widzą czy nie słyszą. Dlatego poza przedstawieniem moich gości i siebie opiszemy Wam to, co widzicie na ekranie, co moglibyście na ekranie zobaczyć. Ja mam na sobie bordową sukienkę i w uszach czerwone słuchawki, a na nich kolczyki w tęczowe serduszka. Za mną kwitnie monstera i stoi książka Orkan Depresja Ewy Nowak, naszej dzisiejszej gościni, autorki tej książki. I chciałabym, Ewo, żebyś też się przedstawiła, powiedziała, jak wyglądasz, co możemy zobaczyć. Dobry wieczór, ja się nazywam Ewa Nowak, jestem kobietą, mam 55 lat. Na tę okoliczność założyłam zieloną bluzkę, ponieważ moje oczy przybierają zawsze kolor odzieży, który mam na sobie, unikam w związku z tym czerwonego. Aktualnie jestem blondynką, mam proste włosy, takie tuż za ucho. Mam słuchawki starego typu, takie z czarnym, dużym mikrofonem, przecinającym mi połowę, lewą część twarzy. A jestem u siebie w pokoju, za mną nie ma żadnych dekoracji, widać bardzo duży sfatygowany gobelin, który jest wielkim drapakiem dla moich kotów. Daniel Stachuła, reżyser, opowie nam teraz, co widzimy, kiedy patrzymy na jego pokój, w którym się znajduje. Dzień dobry, cześć. Mam na imię Daniel, jestem mężczyzną, mam 30 lat. Na nosie mam okulary w kolorze ciemnobrązowym. Jestem w trakcie zapuszczania włosów. Trochę przez pandemię, a trochę jednak nie. Moje włosy są koloru brązowego, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak bym je opisał i tak bym je określił. Na sobie mam koszulę w pomarańczowo-biało-granatową kratę. Znajduję się w moim biurze, w mojej pracowni, w miejscu, gdzie najczęściej pracuję. Za mną znajduje się taka tabliczka, na której przyczepiam różne rzeczy do zrobienia na już albo na trochę później, ale też znajduje się reprodukcja sądu ostatecznego Memlinga oraz plakat jednego ze spektakli, które wcześniej kiedyś wyreżyserowałem. Na tej tablicy jest całkiem sporo, a cóż kryje się za plecami mojego kolejnego gościa, Marcina Teodorczyka. Dobry wieczór, Marcinie. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Marcin Teodorczyk. Jestem mężczyzną, mam zarost, taką średnią brodę jak na te czasy i modę, no ale dla niektórych to będzie długi zarost. Mam krótkie włosy, mam na sobie ciemną koszulkę polo tak patrzę w kamerę, jaki to jest kolor, z szarym, powiedzmy, czy niebieskim, przebrudzonym kołnierzykiem, a za mną jest szafa z książkami. Taka ciężka, stara szafa przeszklona, w której są książki. To jest spotkanie, które jest w pełni dostępne również dzięki temu, że jest z nami Eunika Lech, czyli tłumaczka na język migowy. Euniko, co widzą ci, którzy cię widzą? Dzień dobry, migam i mówię teraz jednocześnie. Mam na imię Eunika, na nazwisko Lech. Jestem tłumaczem języka migowego. Znajduję się w moim studio. Z tyłu jest zielona kotara, tak zwany green, żeby ułatwić osobom głuchym odbiór wizualny. Nie mam żadnych dodatków, to jest czysty zielony materiał. Jestem ubrana na czarno, takie są przepisy dla tłumaczy, że ma być ciemny, jednolity strój i mam taką związaną fryzurę, dlatego że również to rozprasza, gdyby tutaj coś zalatywało na twarz, więc wszystko dla dobrego odbioru. Dziękuję. Myślę, że poszło nam wspaniale i w związku z tym, że poszło nam tak wspaniale, to ja teraz wykorzystam umiejętność, którą nabyłam w czasie pandemii. Zachęcę Państwa też do tego treningu, zanim
zaczniemy naszą faktyczną dyskusję. To znaczy, nawet jeśli my Was nie widzimy, to zachęcam, żeby unieść ręce do góry i powkręcać żaróweczki. To jest tak, jakbyśmy bili brawa w języku migowym. Mam nadzieję, Euniko, że nie kłamie i że właśnie biliśmy ciche brawa. No więc jak już sobie tak wspaniale poradziliśmy z zaproszeniem na to spotkanie, to mam nadzieję, że teraz równie dobrze poradzimy sobie z dyskusją. Spotykamy się tutaj, bo będziemy rozmawiali o temacie, który jest trudny, ale po tych wielu miesiącach pandemii mam wrażenie szalenie istotny, dlatego że chyba jeszcze nigdy o zdrowiu psychicznym, szczególnie o zdrowiu psychicznym młodych ludzi, nie mówiono tak dużo. Inną sprawą jest, w jaki sposób o tym mówimy, jakie konteksty nadajemy tematowi. My dzisiaj się spotkamy po to, żeby porozmawiać o tym, jak sztuka ten temat podejmuje, jak radzą sobie z nim twórcy, co możemy zrobić, żeby dotrzeć z tym przekazem do młodych ludzi. Więc w związku z tym, że są z nami i twórcy teatralni, i pisarze, autorzy bardzo różnych form, to chciałam, żebyśmy zaczęli, drodzy Państwo, od tego, żebyście wypowiedzieli naszym widzom i widzkom, którzy jeszcze pewnie nie w całości mieli szansę zapoznać się z Waszą twórczością, jak to się stało, że temat zdrowia psychicznego stał się dla Was tematem pracy artystycznej. I Pani Ewo, chciałabym, żebyśmy zaczęli od Ciebie. Ja jestem autorką książki Orkan Depresja i to jest książka, słuchajcie, napisana na zamówienie. Ja mam w Polsce ulubioną grupę zawodową. Domyślacie się, co to za grupa? To panie bibliotekarki. No i na targach książki często spotykam znajome panie bibliotekarki i jedna z nich przyszła do mnie i powiedziała, że w Polsce nie ma bezpiecznej książki na temat depresji u młodych ludzi. Ja cierpię na nadprodukcję endorfin, jestem nieustająco w dobrym humorze. To nie jest mój temat. No więc przytaknęłam i nic się nie wydarzyło. Za rok pani bibliotekarka powróciła, zapytała, jak idą prace. Po 2 latach przyszła znowu. Po 4 latach na jej widok, no już poczułam się nieswojo, ale nadal zupełnie nie miałam żadnego pomysłu, jak ja mogę się z tym zmierzyć. I wtedy dotarła do mnie książka pod tytułem 13 powodów. Czy wy znacie? Tak. Tak. Ja jestem z wykształcenia pedagogiem, terapeutą. No to było dla mnie wstrząsające, jak można zrobić aż tak straszliwą krzywdę, rozpowszechniając takie mity na temat samobójstwa. No i jak już sprecyzowałam to, no to wiecie, jak to jest. Temat depresji nagle sam zaczął się wokół mnie pojawiać. Moi znajomi, dzieci znajomych zaczęli opowiadać, nagle przychodzili ludzie. No tak jakby świat trochę wymusił na mnie, żebym jednak zmierzyła się z tym tematem, co jak podkreślam, nie jest dla mnie proste i nie było w pisaniu proste, dlatego że no ja jestem osobą, która nigdy nie miała nawet epizodu depresyjnego. Ewo, ja od razu powiem, że pani Emilia pisze, że bardzo Ci dziękuję za Twoje wspaniałe książki, bo są tym, czego młodzież potrzebuje, a dorosły nie zawsze potrafi wytłumaczyć. I czytam ten komentarz nie tylko po to, żeby Ci było miło, chociaż mam nadzieję, że tak właśnie jest, ale również dlatego, drodzy Państwo, że kiedy patrzę w dół, to patrzę właśnie na to, co piszecie, więc cały ten czas możecie zadawać komentarze. Ja słucham moich rozmówców, a przynajmniej będę bardzo się starała podzielić tę uwagę między Was. Bardzo to jest dla nas ważne, żebyście też zadawali pytania, żeby ta dyskusja była żywa. Wiemy już, jak było z Tobą, Ewo. Daniel, a jak to się stało, że ten temat pojawił się u Ciebie? Trochę było tak, że w ogóle takim pierwszym impulsem do tego, żeby zainteresować się jakoś tematyką zdrowia psychicznego młodzieży, był reportaż, który przeczytałem w Gazecie Wyborczej w dużym formacie, reportaż Aleksandry Szyłło, myślę, że doskonale znany reportaż Marcinowi, Mamo, jestem zerem, opisujący sprawę Dominika Szymańskiego z Bieżunia, który popełnił samobójstwo, wykorzystując sznurówki własnych butów. Kiedy o tym opowiadam teraz, nawet pomimo tego, że lektura tego reportażu wydarzyła się kilka lat temu, to ja wciąż jakby na nowo to we mnie pracuje i cały czas mam wrażenie, że to jest dla mnie sytuacja nie do opisania, jakaś taka nie do przepracowania. Jakby to był impuls, kiedy pomyślałem sobie, że kurczę, nie zgadzam się na taką rzeczywistość, która wygląda właśnie w taki sposób, a nie inny. Że nie podoba mi się to, nie chcę takiego świata.
w którym dzieją się takie rzeczy. A druga sprawa była taka, że potem jak już pracując nad spektaklem, to gdzieś jakoś mocną inspiracją w związku też z moim wykształceniem była dla mnie muzyka klasyczna, a przede wszystkim pieśń Schuberta Śmierć dziewczyna. I to były jakieś takie dwa wątki, które jakoś mi się splatały i nieustannie pracowały we mnie. Też w takiej fazie koncepcyjnej pracy nad spektaklem, ale takim impulsem, to jeszcze raz chcę podkreślić, był reportaż. Sprawa Dominika z Bieżunia bardzo szerokim echem odbiła się w Polsce. Ja swoją drogą, kiedy oglądałam wasz spektakl, cały czas widziałam te teksty z reportażu Oli i też byłam zszokowana, jak dobrze je pamiętałam, ale to też jest sprawa, która na tobie, Marcin, zrobiła wielkie wrażenie. Wiem, że też pisałeś w sprawie Dominika, interweniowałeś, ale czy to był pierwszy raz, kiedy też dla ciebie ten temat zaistniał jako temat twórczy, czy to w ogóle są osobne historie? U mnie sytuacja wygląda tak, że ja staram się pisać o tym, co mnie żywo dotyka albo dotyczy osobiście. I też z tej perspektywy twórczej, artystycznej, to myślę, że większość osób piszących wychodzi, ma taką perspektywę, bo coś rzeczywiście musi dotknąć, żeby tekst był prawdziwy, żeby były emocje, żeby wybrzmiał. Również mam w sobie niezgodę na taki świat. Ja się podpisuję w pełni pod tym, co mówił Daniel. Poza tym też mam w sobie empatię do młodych ludzi i mam w sobie takie poczucie, że za wszelką cenę chciałbym ich ocalić, żeby więcej do tragedii nie dochodziło. To jest jakby jedna z perspektyw, ale nie jedyna, dlatego że mówimy o sztuce Blackpink, o inspiracji, chociaż to źle brzmi, jak mówię, no ale tak rzeczywiście było. Tragiczną śmiercią samobójczą Dominika, który miał wówczas 14 lat i powiesił się na sznurówkach, no mną ten temat wstrząsnął. Też apelowałem do minister edukacji, nawet też stworzyłem postać w tej sztuce, czyli jakby wszedłem do niej ja jako autor, również z takim przekazem emocjonalnym. I też celem tej sztuki było to, żeby więcej do takich sytuacji nie dochodziło. Natomiast, jak wspomniałem na początku, jestem też autorem innej sztuki, która się nazywa Kajak Blaga Performatywna. Wówczas pisałem o dziewczynie, nastolatce, u której zdiagnozowali borderline lekarze. Aczkolwiek to też do końca nie była pewna diagnoza, ponieważ jakby w toku pisania ja się też solidnie przygotowywałem do tego, czytałem mnóstwo informacji, też śledziłem wypowiedzi osób, które z borderline. I akurat w tym wypadku, który był mi znany z otoczenia, ta diagnoza też również nie była jakby do końca z uwagi na wiek młodej osoby postawiona. I znów miałem cel taki, żeby zrozumieć, pisząc tę sztukę, żeby zrozumieć, czym ona jest, również po to, żeby umieć pomóc, tak bezpośrednio pomóc. Jednak pisanie daje takie możliwości przejścia przez różne stany, zrozumienia. Już sam fakt, że się napisze coś wprost, albo opisze sytuację, albo spisze dialog, sprawia, że bliżej jesteśmy danej sytuacji. I to była kolejna przyczyna, dla której podjąłem się w ogóle tematu bardzo trudnego dla osoby z zewnątrz, pisania o zaburzeniu, dlatego że chciałem
być wsparciem dla osoby z mojego otoczenia. Użyłeś, Marcinie, takiego słowa ocalić i ja bym nie chciała, żeby to pytanie zabrzmiało nadmiernie patetycznie, chociaż uważam, że ono jest adekwatne. Czy ty masz poczucie, że sztuka poświęcona właśnie zdrowiu psychicznemu to jest coś, co pośrednio może ocalać tych młodych ludzi? Ja w ogóle wierzę w to, że no właśnie, to brzmi górnolotnie i ktoś z zewnątrz może złapać się teraz za głowę, ale ja w ogóle wierzę, że sztuka ma moc ocalania. Jakby po to również między innymi się tworzy, żeby na przykład poprzez danie nadziei, poprzez możliwość wyzwolenia złości, po to, żeby w toku prowadzonej akcji sztuki ją zamienić na inne uczucie, żeby skanalizować złość albo skompensować inne emocje. Ja myślę, że to są w ogóle narzędzia sztuki. W tym sensie ocalenie, oczywiście to ma charakter symboliczny, ale są też teksty kultury, które rzeczywiście wpływają, czy książki, czy filmy, czy seriale, szczególnie na młodych ludzi, którzy pozwalają im albo podnieść się na chwilę, albo zrozumieć pewną sytuację, albo zachęcają do szukania pomocy, albo ułatwiają rozmowę z rodzicami. To jest szalenie ważne jak na etapie też takiego samodzielnego zrozumienia. Marcin mi chwilowo zanikł, mam nadzieję, że zaraz powróci, ale ja, jako że sobie tutaj też notuję, poza telefonem mam też rekwizyty takie bardzo klasyczne. Ewo, ty z kolei powiedziałaś o tym, że zależało ci na tym, żeby opisać sprawę w sposób bezpieczny, żeby to była bezpieczna rzecz. Co to dla ciebie oznacza w przypadku pisania o zdrowiu psychicznym? Ja jestem autorką książek dla młodego czytelnika. Biorę odpowiedzialność za to, co piszę. Czyli za każdym razem zadaję sobie pytanie, co zrobi moja książka młodej osobie, która zostanie z tą książką sam na sam. Czy nie zdarzy się tak, jak w przypadku cierpień młodego Wertera, no, że to zachęci do autodestrukcji. Wspaniały, porywający tekst z cudownym listem samobójczym. Naprawdę można się spłakać po pachy czytając. No tak, tylko no jest mitologizacja śmierci samobójczej i tego właśnie nie chciałam robić. Bardzo się bałam, że coś takiego się stanie. Dla mnie książka bezpieczna to jest taka, że ja mogę spać spokojnie, bo wiem, że ze swojej strony zrobiłam wszystko, że ta literatura nikomu nie zaszkodzi. Mała anegdotka. Słuchajcie, ja po napisaniu Orkana, pierwszej wersji, ja nie mogłam spać. Ta książka była już skończona i ona budziła mnie. Zupełnie nie umiałam zidentyfikować, na czym polega problem. No ale w końcu dotarłam, że ja się martwię, ja się po prostu zamartwiam i skonsultowałam się z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Samobójstwom. Poszłam na konsultację, opowiedziałam, o czym jest moja książka i zostałam zmiażdżona. Wytyczne WHO dotyczące tego, jak przedstawiać młodym ludziom depresję i próby samobójcze, było absolutnie sprzeczne z tym, co ja napisałam. Wiecie, co ja napisałam? List samobójczy taki właśnie, że wszyscy byście się spłakali. Bohater, któremu udaje się zabić, oraz ciosy, które wymierza za pomocą śmierci swojemu otoczeniu. Sama nieprawda. Ale Czyli za to, trochę jak w tych 13 powodach, które tak, przywołałaś. oczywiście to jest kuszące. To jest Mhm. bardzo kuszące. No i wróciłam do domu. No, słuchajcie, skasowałam cały tekst i napisałam książkę od początku. To nie jest do końca prawda, ponieważ bohaterowie zostali ci sami. No, po prostu trochę inaczej pokierowałam wątkami, co oczywiście wszystko zmieniło, ale dziś nie boję się, widząc młodych ludzi z moją powieścią w ręku, ja się nie boję, co się stanie, ponieważ ja spełniłam wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Jak rozmawialiśmy na OFIE i Państwo nas jeszcze nie słyszeli, to ja mówiłam Ewie, że dzisiaj dopiero odkryłam w jej książce, jak rozbudowana jest
strona podziękowań. Wiele tych podziękowań jest skierowanych do osób, które, jak rozumiem, dostarczały Ci wiedzy, dzieliły się doświadczeniami. Czy możesz trochę opowiedzieć, z czyjej pomocy korzystałaś przy pisaniu? No, przede wszystkim psychiatra, no to psychiatra, psycholog, terapeuta, czyli profesjonaliści, no a później osoby, które opowiedziały mi o swojej depresji. Co ciekawe, bez względu na to, czy te osoby miały lat 13 czy 60, depresja wygląda tak samo. Jest to głos okrucieństwa w twojej głowie. Niszczysz sam siebie. Ten dialog wewnętrzny, który ze sobą się prowadzi, jest wyjątkowo autodestrukcyjny. Wszyscy mi na to zwracali uwagę. Druga sprawa to jest ból. Ból fizyczny. Cierpi głowa, ale zaburzenie psychiczne jest czymś, co przekłada się bezpośrednio na ciało. Mówiły mi osoby, które miały depresję, że czuły uprząż na plecach. Słuchajcie, no ten obroża, smycz, szelki, te słowa ciągle się pojawiały, kiedy rozmawiałam z osobami, które nie znają się. Więc oczywiście to były takie podstawowe konsultacje. No a dalej, no mamy bardzo dobrą literaturę. Wy znacie? No właśnie, no tutaj Klaudia Siwek też bardzo mnie wsparła. No, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom, to było bardzo ważne. Poszłam na kilka warsztatów, jak mówić o śmierci samobójczej, żeby nikogo do niej nie zachęcić. Właśnie to, że nie wolno mówić, w jaki sposób się popełniło samobójstwo, nie wolno tego opisywać w sposób romantyczny. O. Tak to jest. To są właśnie bardzo trudne rozmowy. Daniel, ty miałeś też sporo rozmów przy okazji swojej pracy, nie tylko reżyserskiej, ale właśnie wokół spektaklu, z młodymi ludźmi. Czy możesz powiedzieć trochę o tym, jak wyglądały te warsztaty, co było ich celem przy okazji właśnie twojej pracy? Tak, powiem przypuszczam, że część oglądających i słuchających nas po prostu nie widziała tego spektaklu, co jest dość zrozumiałe, więc jak chciałbym opowiedzieć bardzo krótko, jak wygląda przebieg, struktura tego spektaklu i potem się odniosę do tego pytania. To jest, tak jak wspominałem, to jest opowieść teatralna zamknięta w 45 minutach, czasami nawet w 40 minutach, czyli w takiej jednostce lekcyjnej, bym powiedział. A to jest istotne o tyle, że mówię o jednostce lekcyjnej, ponieważ my ten spektakl gramy w klasie, w przestrzeni szkolnej. Premiera była w ramach konkursu Dormana. Wyprodukował ten spektakl Teatr Wielki imienia Stanisława Muniuszki w Poznaniu, natomiast premiera odbyła się w szkole podstawowej nr 9 na poznańskim Łazarzu, w jednej z klas. I absolutnie komplementarną częścią tego spektaklu są warsztaty po nim. To znaczy wtedy, kiedy nie zostawiamy młodego odbiorcy z tym, co obejrzał, bo ten spektakl jest bardzo mocno skonstruowany, bardzo mocno opiera się na konstrukcji emocjonalnej. Gdybyśmy zostawili naszą widownię, widzów i widzki w tym momencie, to zrobilibyśmy jedną z najgorszych rzeczy, jakie moglibyśmy zrobić. Natomiast właśnie dlatego, że ta sama grupa, bardzo kameralna, bo 20-25 osobowa, która ogląda spektakl, szła potem na warsztaty, które współprowadziłem ja i współprowadziła je razem ze mną Joanna Żygowska. Tam te tematy, które pojawiają się w spektaklu, a również forma tego spektaklu wypływała i mogliśmy to przegadać, mogliśmy o tym porozmawiać, mogliśmy próbować interpretować to, co się przed chwilą zadziało na scenie, w klasie, ale także podzielić się swoim doświadczeniem, jak my się z tym mamy po obejrzeniu tego spektaklu. Co nam to zrobiło, czego nam nie zrobiło. I to było dla mnie absolutnie kluczowe i istotne, że tak to powinno wyglądać. I to jest jakby jeden moment, w którym rzeczywiście następował taki moment dzielenia się doświadczeniami, bo tym wspólnym doświadczeniem jest ten obejrzany spektakl. I to było dla nas bardzo istotne, że my nie tworzymy kółka zwierzeń teraz po tym spektaklu, bo ani ja, ani Asia nie jesteśmy terapeutami, nie mamy takich kompetencji. Chcemy rozmawiać z nimi o tym spektaklu, który obejrzeli i podstawą do tego jest właśnie to wspólne oglądanie, wspólne doświadczenie spektaklu. I wychodząc od takich struktur formalnych, dlaczego oni tańczą, po co ta muzyka, te formy, czy ten różnorodny język teatralny, który jest zastosowany w tym spektaklu, on zaczyna być jakoś tematyzowany przez odbiorców, przez widzów i widzki, ale też podczas tego warsztatu jesteśmy bardzo blisko widza. On nie miał nigdy takiej jakiejś sztywnej struktury, że my od punktu do punktu przechodzimy po prostu, bo musimy
zrobić podstawę programową, nie, tego warsztatu. Po prostu już mamy jakiś plan i jedziemy. Nie, absolutnie. Właśnie mieliśmy jakieś punkty węzłowe. Wiadomo, że dążymy od jednego punktu do drugiego, natomiast była bardzo, bardzo duże pole do tego, żeby podążać za grupą i podążać za tym, o czym oni chcą gadać w kontekście tego przedstawienia. No, jeśli chodzi o reakcję widowni, no to nie chciałbym generalizować też, ale gdybym miał zauważyć jakieś takie często występujące reakcje, no to było jakieś wzruszenie, jakieś poruszenie. Kilkakrotnie zdarzyło się tak, że widziałem łzy cieknące po policzkach młodych ludzi, którzy oglądają ten spektakl. I zawsze reagowaliśmy też na taką sytuację, że z taką osobą rozmawialiśmy też nieco dłużej, zostawaliśmy po tych warsztatach, odgadywaliśmy te sytuacje. To dla nas też było dla nas szalenie istotne. Dlaczego to się dzieje w klasie i dlaczego, chciałbym to też dopowiedzieć, bo wydaje mi się to ważne, bo kiedy my pracowaliśmy nad tym spektaklem w tej fazie koncepcyjnej, wymyślania, tworzenia tekstu, szukania zbitek tekstów, zestawiania ich ze sobą, mieliśmy też konsultacje z psycholożką, mieliśmy konsultacje z pedagogzką szkolną, ale przede wszystkim, i to jest dla mnie bardzo kluczowe, mieliśmy konsultacje, nazywaliśmy sobie ich roboczo młodzieżowymi konsultantami, albo nazywaliśmy sobie ich też ekspertami doświadczenia. Czyli po prostu zaprosiliśmy połowę 8 klasy z SP numer 9 Witaszka w Poznaniu, żeby przyszła do nas na próbę, kiedy nasz materiał, kiedy jakby sekwencje nie były jeszcze ułożone, byliśmy gdzieś w połowie pracy i to było bardzo ważne dla nas doświadczenie. Ja myślałem, że my sobie pogadamy, przegadamy to, co się tam zadzieje, co się zadziało na tej próbie, na tej przelotce i wznowimy próbę. Natomiast to była tak fascynująca dyskusja z nimi, tak ciekawie się wypowiadali, takie mieli spostrzeżenia, takie refleksje się uruchamiały, że absolutnie to w ogóle się przeciągnęło, 4 godziny siedzieliśmy i gadaliśmy po prostu o tym, co tam się zdarzyło i co tam się wydarzyło dla nich. I to było dla mnie szalenie ważne i sobie myślę, że gdybym kiedykolwiek miał jeszcze coś robić teatralnego dla dzieci albo dla młodzieży, to tacy eksperci i ekspertki doświadczenia to jest absolutnie niezbędna rzecz. Czy taki moment, w którym możemy się spotkać my, dorośli, z naszą perspektywą spoglądania na tę sytuację, z perspektywą no właśnie dzieci, młodzieży, młodych ludzi, na ten sam temat, na ten sam problem, na tę samą sytuację. Tutaj postawię kropkę, bo czuję, że już dużo gadam. Nie, ale gadasz bardzo ciekawie. Ja też chciałabym skomentować to, co Danielu powiedziałeś. Ja wczoraj obejrzałam oba spektakle i uważam, że na mnie, jako na dorosłego widza, bardzo mocno podziałał spektakl w klasie. Dlatego, że wartością dodaną były reakcje młodych ludzi, które nagrały się mimochodem, nie były zamierzone, ale przemiana psychologiczna 3 chłopców, którzy na początku chichrają się, ponieważ nie wiedzą, co ich tu czeka, co się zdarzy, a następnie stają się, widać, oni weszli całym ciałem i całą głową w spektakl. No w teatrze tego nie dostałam, także bardzo mi się podoba ten pomysł, że to w klasie jest grane. Tak, zaczyna się w ogóle od rzeczy trudnej, bo zaczyna się od ruchu, od tańca, od muzyki. To nie jest najłatwiejsza rzecz do przetworzenia, więc to jest bardzo ciekawe, ale to świetnie. Po pierwsze to sobie wynotowałam ekspertów doświadczenia i zamierzam z tego określenia już zawsze korzystać. Jest fantastyczne, ale też sprowadzę to, co mówiliście, Ewo i Danielu, mnie do pytania do ciebie, Marcin, dlatego, że ty napisałeś tekst, który był doceniany, nagradzany, jest świetny i nagle się okazało, że to jest tekst bardzo trudno przekładalny na scenę. Czy możesz opowiedzieć trochę o tym doświadczeniu, z czego to wynika? Czy to jest właśnie kwestia tematyki, czy po prostu tak wyszło? Ale mówimy teraz nie o Blackpink, gdzie fragmenty ponoć są w spektaklu Daniela. Tak. I w ogóle perspektywa reżyserska jest też zupełnie inna. Mówimy o tym K jak K, czyli blaga performatywna. Ja staram się zawsze w toku pisania szukać odpowiedniej formy, bo też jest to praca twórcza, to nie jest reportaż, to nie jest tekst pedagoga,
to nie jest tekst nauczyciela, wychowawcy, psychiatry. Moja praca jest pracą twórczą cały czas, niezależnie od tematu, który podejmuję. I szukając formy do tego spektaklu Kajak K, wymyśliłem sobie, żeby jego struktura jakby odwzorowywała sposób myślenia młodej osoby z borderline. A więc to zapętlenie, jakby skrajne reakcje. Z jednej strony szantaże. Marcin znikł, ale wrócił. Samobójstwem, z drugiej strony. Więc i wymyśliłem taką grę, która odbywa się na wielu poziomach. Przede wszystkim zaczynam od sceny, w której po kolejnej scenie widzowie młodzi, bo to kierowałem do młodych ludzi, wybierają kolejną scenę na podstawie krótkich zapowiedzi dla aktorki, dla postaci nastoletniej dziewczyny borderline. I gdy już jesteśmy przy kolejnej scenie i ta kolejna scena, i w tej kolejnej scenie wybierają dla niej kolejną scenę, na przykład teraz mam być miła, teraz mam się wkurzyć, teraz mam być wesoła, teraz mam, nie wiem, pobawić się ze swoim psem. I gdy już dochodzi do takiego zapętlenia wyboru, to ujawnia się taki potencjał destrukcyjny, dlatego że po pierwsze postać dziewczyny może oszukiwać Marcin wróci. 3, 2, 1. Wróci za chwilę i wróci do myśli, ale no to się wszystko wspaniale łączy, Ewo, dlatego że jak czytałam twoją książkę, to rzecz, która mnie najbardziej uderzyła i uważam, że jest fantastycznie rozwiązana, a zastanawiałam się, jak na nią pracowałaś, to była kwestia dialogów realnych i wewnętrznych, tego, że widzieliśmy, co bohater myśli, widzieliśmy, co mówią ludzie wokół niego i to sprawiało... O, właśnie, Marcin powrócił. Marcin, ja cię zaraz wywołam z powrotem. Dobrze, do tej opowieści. Zniknąłeś, ale... Ja nie zauważyłem, że się zatrzymało, no ale wracam. Jak znikam, to wracam. Okej. Więc pozwól, że teraz na chwilę jeszcze oddam Ewie głos, bo ją wywołałam, ale zaraz wrócimy i ci powiem, gdzie mniej więcej skończyłeś dla świata. I chciałam zapytać, jak ty nad tym pracowałaś? Czy to jest tak, że tworzyłaś na przykład 2 równoległe rozmowy? Czy to dla ciebie był naturalny proces, że inaczej myśli bohater, narrator, a inaczej myślą ci, którzy są dookoła niego? No, słuchajcie, no, sami swoi tutaj są. No, dobrze wiecie, jak się tworzy. No, jeżeli postać jest dobrze wymyślona, jest wielowymiarowa, no to nie ma żadnych problemów, po prostu stajesz się tą postacią i zaczynasz myśleć tak jak ona. W związku z tym niczego nie musisz wymyślać, nie ma tutaj żadnego trudu. Ale ty, taka radosna optymistka, dałaś radę to wziąć tak bardzo na siebie? No wtedy porzuciłam Ewę Nowak, a stałam się Borysem Orkanem, no tak jak przy wielu innych postaciach. Robię to przecież nie tylko przy postaciach głównych bohaterów, ale też przy postaciach drugoplanowych. No mam wprawę. Ale powiem wam, że no to jest wstrząsające doświadczenie, kiedy mówi do ciebie w twojej głowie głos, który cię nienawidzi, który chce ci zrobić krzywdę. Ja takiego głosu nie słyszę normalnie nigdy i było to dla mnie bardzo, bardzo trudne. Podsumuję to tak. Po napisaniu tej powieści przez 1,5 roku nie napisałam niczego, ani słowa. No, musiałam odszukać siebie. Jakub Ćwiek tydzień temu powiedział mi, że jak pisarz nie odchoruje pisania o przemocy, to znaczy, że źle napisał, więc chyba się tutaj zgadzamy. Marcin, póki nie znikasz i widzimy cię znowu, zdążyliśmy usłyszeć o tym, jak powiedziałeś, że po tym wybieraniu scen, tych zmian nastroju doszło do bardzo dużego zapętlenia i zapętlenie... Dlatego ja to powiem jednym zdaniem, bo to jest rzeczywiście skomplikowane. Natomiast chciałem oddać w samej strukturze, czy w tych wyborach poszczególnych scen, ten mechanizm rządzący myśleniem i działaniem osoby z borderline,
Czyli to jest mechanizm przebiegający od szantaży po szantaży, samobójstwami, nienawiścią do świata, ucieczką, po wielką miłość, zrozumienie, próbę naprawienia. I to jest rzeczywiście zapętlenie. Ja to pisałem w formie eksperymentalnej oczywiście i przy odpowiednim budżecie dałoby się to zrobić. I wtedy rzeczywiście by się okazało, kto kim naprawdę manipuluje, jeżeli widzowie byliby wessani w tą grę, gdzie mieliby poczucie sprawczości, tak jak poczucie sprawczości ma osoba zaburzona, ale byłoby to złudne poczucie sprawczości i to chciałem oddać w tej sztuce. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziała Ewa o odchorowaniu, czy ty mówiłaś, o odchorowaniu po napisaniu sztuki, ja mam dokładnie tak samo. Biorąc się za tematy trudne, takie i które dla mnie nie są abstrakcyjne, bo ja czerpię dużo też ze swojego życia i ze swojego otoczenia. Ja wiem, czym ja się zajmuję, jakiego rodzaju są dramaty. Dlatego też przeżywam to bardzo. Na przykład nie mogę spać. Po napisaniu jestem roztrzęsiony. To jest tak jak na przykład z kreacją aktorską. Gdy ktoś odgrywa ofiarę przemocy, potem potrzebuje czasu, żeby dojść do siebie. O tych emocjonalnych odczuciach piszą też nasi widzowie i widzki w komentarzach. W komentarzach znajdziecie też Państwo linki do tych treści, które są już dostępne. Złe wiadomości były takie, że nie ma sztuki Daniela do obejrzenia w internecie, ale dobre wiadomości od organizatorów są takie, że mają nadzieję, że w przyszłości będzie. Więc trzymam kciuki, żeby rzeczywiście się tak zdarzyło. Są linki do książki Ewy, więc drodzy Państwo, zaglądajcie też w te komentarze, tak jak i ja zaglądam, bo jest tam pełen przekrój potrzebnych wiadomości. Daniel, no trochę zostajesz zmuszony do tego, żeby opowiedzieć na pytanie, jak ty przeżyłeś tę pracę nad spektaklem, ale ja bym chciała dodatkowo wykorzystać ten moment, żebyś opowiedział o tym, co ja trochę wywołałam, czyli jaka jest rola tańca w tym, co zrobiliście, bo to nie jest najłatwiejsza forma odbioru dla młodych ludzi i dlaczego się na to zdecydowałeś? To spróbuję najpierw na to pierwsze pytanie odpowiedzieć i też podzielę się takim doświadczeniem całego zespołu, czy ludzi, którzy tworzyli zespół, bo teatr jest, ja wierzę głęboko w to, że to jest sztuka kolektywna mimo wszystko. Drużyna. Że to jest team i taką atmosferę zawsze staram się tworzyć. Że tutaj, i to się jakoś bezpośrednio łączy z tańcem, czyli z tym drugim pytaniem, ponieważ a zacznę od tej strony, dlaczego w klasie, bo z jednej strony ta klasa wzmacnia komunikat, wzmacnia przekaz treściowy, wzmacnia problem, który pojawia się, znaczy zarysowanie tego problemu, który w takim teledyskowym tak naprawdę tempie jest, poklatkowym jest prezentowane. Z drugiej strony, kiedy konsultowaliśmy się z psycholożką i z pedagogzką, to mówiła nam, że ten problem hejtu, homofobii, przemocy werbalnej, nie tylko werbalnej, pojawia się najczęściej w małych grupach, właśnie w grupach klasowych, gdzie jedna z osób, uczeń, uczennica, nasz kolega, nasza koleżanka przyjmuje ofiarę, przyjmuje te funkcje kozła ofiarnego, na którym kumulowane są te negatywne emocje. Dlatego też ta klasa i siedzimy w okręgu tak naprawdę w takiej strukturze trochę amfiteatralnej, otwartej, a jednak domkniętej. Jesteśmy bardzo blisko przestrzennie, fizycznie czujemy obecność aktora na scenie. I to było bardzo ważne dla nas. Też w kontekście tego tańca. Dlaczego taniec? Bo myślę sobie też, że to, jak widownia jest ułożona w trakcie tego spektaklu, wytwarza jakąś taką sytuację opresyjnego podglądactwa tego, co się dzieje na scenie. Oni są dookoła. Oni są dookoła ustawieni i akcja dzieje się na środku, jak na arenie. Z drugiej strony klasa, szkoła, system to jednak
czy tego chcemy, czy nie, on nosi w sobie znamiona opresyjności, a z drugiej strony tancerze, którzy tańczyli w tym spektaklu, tancerz i tancerka, aktor i aktorka również, kończyli szkoły artystyczne, baletowe bądź teatralne, gdzie opresja, opresywność, gdzie to chociażby jak wyglądasz, jak się komunikujesz, co robisz, jesteś nieustannie obserwowany bądź obserwowana. I oni, kiedy pracowaliśmy w tej fazie tworzenia poszczególnych sekwencji, poszczególnych elementów tekstu, dzielili się swoimi opowieściami dotyczącymi czy szkoły teatralnej, czy szkoły baletowej, które są przerażające. Jakby nie będę ich zdradzał, bo to jest, bo nie. I dlatego ten taniec klasyczny, baletowy też się tam znajduje, ale on jest złamany, bo on jest przełamany taką brutalistyczną estetyką, tańcem współczesnym. Też to, co zrobił Wiktor Dawidiuk, choreograf. No ja jak pierwszy raz zobaczyłem te próby, to byłem pod bardzo dużym wrażeniem, bo to z jednej strony nie jest ilustracyjne, z drugiej strony łatwo można znaleźć tam jakieś symbole, jakieś nawiązania też do takich tekstów kultury szeroko rozpowszechnionych, czy takich powiedzmy znajomych, ale też ten taniec był dla mnie o tyle istotny, że poprzez ruch wydaje mi się, że czasami, i to zabrzmi strasznie górnolotnie i od razu przepraszam. Dajesz, patos robi nam dobrze, jak mówi Zyta Rudzka. No to niech nam zrobi dobrze. Wydaje mi się, że przez taniec można wypowiedzieć to, co niewypowiedziane, że można poruszać te najbardziej delikatne struny i najbardziej delikatne problemy, nie używając słów, które mogą... Ja wiem, że teraz rozmawiam tutaj z literatami, więc w ogóle ja nie wiem, w ogóle tak jakby wiecie, obawiam się, co mogę powiedzieć, a czego nie. Wszyscy wysyłają ci serduszka, więc mów śmiało dalej. Jeden obraz wart 1000 słów. O właśnie, to Ewo, wyjęłaś mi to z ust. Czasami poprzez ten ruch można powiedzieć więcej niż gadając, nie? I dlatego ten taniec klasyczny, złamany był dla nas bardzo ważny. I potem w interpretacji, podczas warsztatów, kiedy rozmawialiśmy o tym z młodymi ludźmi, z widzami, z widzkami, to oni też zaczynaliśmy od formy, czyli oni się zaczynali zastanawiać, o co chodzi, czemu ci ludzie siedzą w takiej dziwnej pozycji na samym początku, co ten ruch daje, co ten taniec wprowadza innego, jaki temat zostaje wprowadzony. I bardzo często ta interpretacja jakoś była gdzieś zgodna z naszymi założeniami, ale ja nie wychodzę też z takich przedzałożeń, że oto twórcy wsadzają teraz sens do środka i, prawda, koniec. Użyjesz narzędzi, rozszyfrujesz, pak, wyskakuje po prostu królik z kapelusza, znalazłeś sens tego spektaklu. Ale zdarzało się, że rozmawiając z nimi, pojawiało się, w ich wypowiedziach pojawiały się takie sformułowania dotyczące, że no bo właśnie te emocje, które tak bardzo kotłują się we Franku, w bohaterze spektaklu, że on nie potrafi znaleźć słów, żeby to opisać, dlatego on musi się ruszyć. A z drugiej strony mówili też o jakiejś takiej marionetkowości, bo też jedna choreografia jest taka nieco marionetkowa, tak jakby jakaś siła pociągała za struny i jakby to nie był Franek czy Kaśka, jego druga bohaterka spektaklu. Więc ten taniec, jeszcze raz to powiem, niestety, przepraszam, no, wyraża to, co niewyrażalne może czasem. Mnie się bardzo to zdanie podoba, uważam, że nie masz za co przepraszać, ale sprowadzacie mnie do pytania, które chciałabym zadać wam wszystkim. Jeszcze nie wiem, kogo wywołam pierwszego, więc musicie się szykować, dlatego że dużo rozmawiamy o treści, mówimy o istocie tego problemu. Tymczasem ja się zajmuję głównie edukacją, dużo rozmawiam z nauczycielami, taką mam fajną robotę. Parę miesięcy temu podjęłam próbę napisania książki non-fiction o zdrowiu psychicznym i zdanie, które właśnie dla młodych ludzi, i zdanie, które bardzo często słyszałam od nauczycieli, ale też od rodziców, to było zdanie: po co? Zrobimy modę na depresję, nie mówmy o tym, to za wcześnie, czy ty myślisz, że oni naprawdę w 8 klasie mają takie problemy i tak dalej, i tak dalej. I po pierwsze chciałam zapytać, czy wy się zetknęliście też z taką postawą, a jeżeli nie, to czy macie jakąś receptę, co odpowiadać na takie zarzuty? I Marcin, chyba nie zacinasz, więc myślę, że zaczniemy od ciebie. Dobrze. Ja się w ogóle z tym nie zgadzam. Uważam, że trzeba rozmawiać na każdy temat z młodymi ludźmi, że młodzi ludzie nie są głupi
bardzo bacznie obserwują to, co się dzieje w ich otoczeniu, w otoczeniu dorosłych, rówieśników. I, i, i trzeba o tym rozmawiać również w sztuce. Ja myślę akurat, że teatr, bo jesteśmy w teatrze, przynajmniej ja z Danielem, teatr jest taką przestrzenią na tyle bezpieczną, że jest dobrym miejscem do pokazywania, odgrywania pewnych tematów. I myślę, że dodatkowo sprawia też to, że to poczucie pewnej konwencji, plus o czym Daniel opowiadał, nad młodymi ludźmi czuwają pedagodzy i pedagogzki teatru, tak samo nad nauczycielami. Poza tym ja odnoszę wrażenie, bo też miałem kontakt z nauczycielami i nauczycielkami, że są bardzo otwarci na różne tematy. Poza tym w toku chodzenia do teatru razem ze swoimi uczniami i uczennicami już wiedzą, czego mogą się spodziewać i są w dużej mierze do tego przygotowani. Monika Górecka to jest nauczycielka, która nas tutaj ogląda, uczy w szkole przyszpitalnej w Krakowie. Wiem, że zajmuje się też młodzieżą w kryzysie zdrowia psychicznego i napisała: mówmy cały czas, mówmy, będę miała mniej pracy, czyli właśnie w tonie, o którym ty mówiłeś, Marcinie. Ewo, a co ty byś powiedziała tym No, wszystkim? wiecie, cóż ja mogę powiedzieć. Ja, słuchajcie, sięgnę też po najwyższą półkę i zacytuję Jacka Kaczmarskiego, Ogłoszenie w kosmos. Oddam wierszy doskonałość za jedno ocalone ciało. No jednak dla mnie jest najważniejsze, żeby nikomu nie stała się krzywda. Ja mam to z tyłu głowy. Mówmy, ale dostosujmy język, no tak właśnie jak w spektaklu, żeby to były pytania. Bo kiedy zadajemy pytania, to jest bezpieczne, a kiedy pokazujemy, chcemy wstrząsnąć młodym odbiorcom, no to zaczyna być to niebezpieczne. I to jest mój głos w tej sprawie. Żebyście nie myśleli, że jestem jedyną osobą, która słyszała takie rzeczy. Poza tym kocham nauczycieli i uważam, że większość z nich jest przygotowana i sobie radzi. To wam przeczytam, co napisał pan Grzegorz, który pisze: podobne doświadczenia mieliśmy przy spektaklu dotyczącym przemocy seksualnej. Nasze dzieci nie uprawiają seksu. W cudzysłowie to oczywiście jest to, co słyszeli. Trzeba rozmawiać z pedagogami mimo wszystko, na każdy sposób, pogodząc się danymi statystycznymi, czasem brutalną szczerością, do skutku. Danielu, co powiedzieć tym, co mówią, żeby nie rozmawiać? Powiedziałeś takie wspaniałe zdanie wcześniej, że chyba za 4 godziny na tej próbie gadaliście z tymi młodymi. Ja mam takie podejrzenie, że to również dlatego, że oni nie mają zbyt wielu okazji w szkole takiej formalnej, opresyjnej, cytując Marcina, do tego, żeby takie rozmowy odbywać, a sztuka pomaga, jak rozumiem. Ja myślę, że tak, no myślę przede wszystkim tak, że sztuka pomaga. Myślę też, że akurat z tymi dzieciakami, z którymi rozmawialiśmy, z tymi ósmoklasistami, mają mega farta, ponieważ mają wspaniałą nauczycielkę, która gdy usłyszała o tym, jakim tematem będziemy się zajmować, co chcemy robić, na jakich tekstach pracować i jakie są nasze inspiracje, powiedziała, że wchodzi w to w ciemno. To znaczy, że nie bała się przyjść ze swoją grupą wychowawczą, która ona uczestniczyła też w trakcie tego odgadywania, przegadywania tej próby i obawialiśmy się razem z Joanną i z całym zespołem realizatorów, że ta sytuacja, że nauczycielka będzie obecna podczas dyskusji na temat tego, co się zadziewa, może przyblokować śmiałość, może spowodować jakieś takie zawstydzenie i niechęć do dzielenia się rzeczywiście swoją opinią, swoimi refleksjami na temat tego, co zobaczyli. Natomiast myślę, że mieliśmy ogromne szczęście, że trafiliśmy na Joannę Jaźwińską i chciałbym, żeby to nazwisko padło. Właśnie je zapisuję. Czyli nauczycielkę języka polskiego z 9 w Poznaniu, za co jestem bardzo wdzięczny, że to właśnie z nią mogliśmy stworzyć tak naprawdę ten spektakl i że ona miała bardzo duży wkład w to, jak to ostatecznie wyglądało. Ona i jej, no a przede wszystkim uczniowie 8 klasy, którzy już teraz pewnie są w liceach, albo nawet kończą już te licea, bo nie, są w liceum, w drugiej liceum pewnie.
Właśnie tu odpowiedziałeś tym samym, przepraszam, że ci przerwę, Daniel, na takie techniczne pytanie, bo padło pytanie na czacie, czy robiliście to w pandemii, ale tutaj jakby odpowiedź jest, że wszystko się działo przed, prawda? Nie mogliście, czy nie? To znaczy premiera i No. pierwsze 25 spektakli, które zagraliśmy, wydarzyła się w 2019 No roku, właśnie. więc przed pandemią. Natomiast tak się szczęśliwie złożyło, że później, szczęśliwie i nieszczęśliwie, to znaczy, że mogliśmy grać ten spektakl, grać spektakl online. No, trochę brzmi to jak jakiś, wiecie, oksymoron, no, ale graliśmy spektakl online w 2020 roku. I jakby w takiej sytuacji również byliśmy i wówczas też prowadziliśmy warsztaty online z grupami, z klasami razem z Joanną, no właśnie za pośrednictwem takich wspaniałych telekomunikatorów jak na przykład Zoom. Więc mamy doświadczenia zarówno z takiej tradycyjnej perspektywy teatralnej, jak i z tej pandemicznej. Kiedy to wszystko opowiadacie, kiedy się też zapoznawałam z waszą twórczością, z tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, i nie mówię tego absolutnie złośliwie, od razu zastrzegę, to miałam też poczucie, że dużo tej krytyki w narracji, czy część tej krytyki jest skierowana pod adresem mediów, że pewne rzeczy u nas nie grają, to poszukiwanie sensacji, to epatowanie pewnymi rzeczami. U ciebie, Ewo, to w posłowiu bardzo mocno wybrzmiało, które napisała specjalistka. I chciałam was zapytać, zupełnie poważnie, myślę, że to się wielu osobom też przyda, odbiorcom. Co robimy źle, my dziennikarze, i co moglibyśmy zrobić lepiej dla sprawy? Też w kontekście promowania na przykład waszej twórczości. Ewo, zaczęłabyś? No cóż ja mogę powiedzieć? Słuchajcie, no mówmy, że depresja jest chorobą. Bo nadal uważamy, że to jest jakaś wina mamy, czy zaniedbanie domu, czy jakiś problem społeczny. No mówmy, że to jest chemia mózgu, po prostu, i którą należy leczyć lekarstwami. No ja apeluję przede wszystkim o to. Dzisiaj widziałam, ukazał się w Wysokich Obcasach wywiad z Janiną Bąk, Janiną Daily, popularną blogerką, statystyczką, która opowiada o chorobie afektywno-dwubiegunowej, z którą zmaga się od 15 lat, i Janina zrobiła coś, myślę, też bardzo ważnego, bo pokazała komentarze w internecie, które są pod tym tekstem, i nie te sprzyjające, tych jest bardzo dużo oczywiście, ale bardzo dużo też takich właśnie głupich, podważających jakby zasadność tej choroby, wzięłaby się do pracy i te wszystkie rzeczy. To też się u was pojawia, ten język internetu, te reakcje na samobójstwo, więc trochę też o to bym chciała zapytać, ale jakbyście jeszcze panowie mogli się odnieść do kwestii tego, co media mogłyby i co robimy źle, to też będę wdzięczna. Marcin, może ty? Ja myślę, że jakby z perspektywy młodych ludzi same media tradycyjne już nie odgrywają takiej roli, bardziej wpływają na ich rodziców. I to mogę powiedzieć dokładnie to, co powiedziała Ewa, plus dodać, że już odchodząc od tej terminologii zaburzeń i chorób psychicznych, że homofobia to jest również przemoc. I na to także trzeba zwracać uwagę, chociażby na homofobię, która nie jest werbalna, czyli na dobór gości, do programów publicystycznych, na pisanie artykułów, które się klikają, na szukaniu tego typu sensacji, nawet pod płaszczykiem chęci niesienia dobra albo piętnowania homofobii, więc myślę, że chodzi rzeczywiście o większą wrażliwość plus o język inkluzywny. Ten Teraz język obecnie to jest trudna rzecz bardzo. Teraz jest to coraz bardziej popularny i schemat komunikacji, ale mimo wszystko tylko w niektórych kręgach. Właśnie język inkluzywny. Myślę, że to jest w ogóle podstawa. A jeszcze druga rzecz, bo mam taką refleksję w jednym zdaniu. Myślę, że gdybyśmy w ogóle wyłączyli możliwość komentowania na miesiąc w mediach społecznościowych, to byłoby mniej agresji, mniej przemocy, mniej clickbaitowych, krzyczących artykułów i mniej tych emocji, które są niezdrowe, a generują się same poprzez
nakręcanie się wzajemne w komentarzach. Mhm. A Marcinie, co to jest język inkluzywny? Ja nie znam tego słowa. Jest to język włączający i takie operowanie językiem, które w miarę możliwości nie wyklucza nikogo. Czyli na Okej. przykład jeśli mówimy o osobach niepełnosprawnością, to wskazujemy w pierwszym rzędzie, że jest to osoba, a w drugim jej jakby cechę, przypadłość, na którą nie ma wpływu. Czyli już nie mówimy osoba niepełnosprawna. To jest taki przykład. Albo używamy dwóch rodzajów. Po to, żeby nie pominąć na przykład drogie i drodzy, po to, żeby nie pominąć nikogo. Oczywiście jakby w praktyce językowej to nie zawsze wyjdzie i to też nie chodzi o to, żeby na siłę wpychać, ale generalnie uważam, że to ma zasadnicze znaczenie, jak odbieramy ludzi po prostu, bo to mówimy o różnych osobach i o osobach starszych, i o osobach LGBT. Już nawet sam fakt homoseksualista, a osoba homoseksualna już tutaj robi różnicę. To są takie przykłady. To jest bardzo też ważne w kontekście mówienia o tematach wrażliwych, choćby osoba w spektrum autyzmu. Ja na przykład zostałam pouczona, żeby nigdy nie mówić, że ktoś cierpi na autyzm, bo autyzm sam w sobie cierpieniem albo choruje na autyzm. Nie jest. Dokładnie. Więc myślę, że to jest w ogóle też ciekawy temat, pewnie na osobną debatę w naszym przypadku spokojnie mógłby posłużyć, bo język jednak zmienia nawyki, zmienia postawy. Myśmy ostatnio dostali właśnie na przykład wytyczne o to, żeby starać się w mediach, w których pracuję, używać określenia osoba z niepełnosprawnością. To nie jest przecież nowy temat. Dyskutujemy o tym choćby od czasu protestów w Sejmie. Bardzo dużo było o tym mowy, a jednak zobaczcie, jak dużo czasu to zajmuje i myślę, że to też jest tego sedno, jeśli chodzi o media. Daniel, czy ty coś do tego tematu medialnego chciałbyś dorzucić od siebie? Ja się zgodzę z moją przedmówczynią i z moim przedmówcą, natomiast dołożyłbym to, że rzeczywiście jakoś tak mocno to, co Marcin wypunktował, to, że tradycyjne media czy tradycyjne mass media, one nie, jakby odbiorcą tych mass mediów, tych mediów nie są młodzi ludzie. Jakby komunikacja z młodymi ludźmi przyniosła się absolutnie do internetu i to jest nawet... No, dla mnie po prostu to jest też, jakby ja tego nie hierarchizuję i nie waloryzuję absolutnie w żaden sposób, po prostu jest to dla mnie ciekawe zjawisko, jakby ta zmiana, która nastąpiła nie wiem kiedy, a ja nie urodziłem się, wiecie, za komuny, nie? W sensie ja nie wiem, kiedy to się stało. Słuchaj, to jest szokujący moment, kiedy to nie my jesteśmy młodzieżą, naprawdę. Wiem, straszne, nie? No dobra, ale myślę sobie też o mediach w sensie w kontekście tego pytania o mediach, które zadałaś, że jednak zdarza się, czy może się zdarzać, że oczywiście mamy dziennikarzy i dziennikarzy, dziennikarki i dziennikarki, natomiast pisanymi przez wielkie bądź małe D. Natomiast myślę sobie, że media mogą petryfikować pewne schematy myślenia, a takim największą kliszą będzie jakaś taka tabuizacja tego, to znaczy przedstawianie tego z perspektywy takiej jakiejś a to ciekawostki, a to po prostu sensacji, a to czegoś, co w ogóle teraz wam odkrywamy na nowo świat i pokazujemy, że w ogóle tak to działa i tak to funkcjonuje. Myślę, że to wpycha jakby, no właśnie petryfikuje taką jakąś kliszę społeczno-kulturową, kiedy myślimy sobie o zdrowiu psychicznym i myślimy, że to wciąż pracuje jako temat tabu, a zdrowie psychiczne młodych ludzi myślę, że jeszcze bardziej. Ja myślę, że łącząc wszystkie wasze wątki, to w mediach czeka nas bardzo dużo pracy, by pozbyć się języka typu on to ma schizofrenię, tego to bym wysłał do wariatkowa, ten to ześwirował. I jakby jeszcze parę lat temu w ogóle nie zwracałam na to uwagi, teraz w toku też takich rozmów jak ta widzę, jak często popełniamy ten błąd, jak bardzo często pozwalamy naszym rozmówcom w ten sposób się wypowiadać. Myślę, że to rodzi też dużo trudności. Odnosząc się z kolei do mediów społecznościowych, nasi widzowie i widzki piszą, że miesiąc bez komentarzy wchodzą, to idealny pomysł, więc Marcin, radzę zacząć kampanię społeczną w tej sprawie, będziesz miał tutaj wielu sojuszników i sojuszniczek. Słuchajcie, zakładamy fanpage
fanpage'a po prostu miesiąc bez komentarzy, ale przepraszam, bo się wtrąciłem, bo Ewa chciała coś chyba. Nie, bardzo dobrze, Ewo. Wiecie co, jeśli chodzi o te media, jeszcze chciałabym się odnieść, żeby to nam nie uciekło, to myślę, że bardzo ważne, żebyśmy obalali mity dotyczące na przykład samobójstw. Dlatego, że my wszyscy, że jesteśmy wychowani w takiej rzeczywistości, która wtłoczyła nam taki obraz w naszą świadomość, że jeśli ktoś mówi, że się zabije, to się na pewno nie zabije. To jest rzecz, która uniemożliwia prewencję. Prawda? I z takim przekonaniem nikomu nie pomożesz. Druga sprawa to jest myślenie, że od samobójstwa nie da się nikogo odwieść. To absolutnie nieprawda. Jedna rozmowa krótka może zmienić decyzję człowieka. Kolejny mit to jest taki, że osoba, która popełnia samobójstwo, ma jeden powód, jakiś powód. Nigdy tak nie jest, to zawsze jest zespół powodów. Myślę, że gdybyśmy to wiedzieli, gdybyśmy o tym rozmawiali, gdyby media nie pokazywały osoby stojącej na moście, czy nie wiem, zwiniętego sznura, czy okrwawionego noża, tylko mówiła o tym, że opalmy te mity, nie żyjmy w nich, to moglibyśmy dużo bardziej pomóc. Wiecie, po prostu lepsza by była, skuteczniejsza prewencja. O tak sobie myślę. To tutaj korzystając z okazji chciałabym właśnie wykorzystać to, że jak słusznie Daniel zauważył, tradycyjne media radzą sobie średnio, za to lepiej sobie radzą media społecznościowe i na przykład mogą Państwo śledzić profile instagramowe, choćby tworzone przez młodych ludzi, jak choćby Idź Pobiegaj czy Nastoletni Azyl. Robią to młodzi dla młodych, właśnie stosując się do rad specjalistów i specjalistek, nie tak po prostu ad hoc, bo tak mi się wydaje, tylko konsultując, to warto takie treści śledzić. Ja ze zgrozą odkryłam, że jak szukam ucznia do tekstu, to już mogę go znaleźć tylko na Instagramie albo uczennicy. Uczę się, my się wszyscy musimy tego nauczyć, oni tam są, fajnie jakby nas wpuścili i to samo piszą też nasi komentatorzy i komentatorki, super to jest, przekazuję Wam, że mamy bardzo ważną i ciekawą rozmowę i ja się z tym absolutnie zgadzam. Drodzy Państwo, złe wieści są takie, że został nam jeszcze kwadrans tej rozmowy, więc jeżeli macie rzeczywiście pytania do moich rozmówców i rozmówczyń, to bardzo proszę, żebyście je zadawali, bo ja będę chciała je zmieścić w toku naszej rozmowy. A Was chciałabym zapytać o to, zanim się tutaj pozgłaszają ci, którzy są po drugiej stronie, o Wasze doświadczenia związane z pandemią. Czy odnosicie wrażenie, że te 12 miesięcy coś rzeczywiście zmieniło w naszym sposobie rozmawiania o zdrowiu psychicznym, czy to tylko taki pozór? Marcin? Nie wiem. Ja myślę, że za mało czasu minęło tak naprawdę. Ja czytam, oczywiście śledzę ten dyskurs pandemiczny względem młodzieży, dorosłych, ale nie wiem, myślę, że minęło za mało czasu. Tak naprawdę realne skutki poznamy za jakiś czas i to też bardziej w kontekście życiowych sytuacji, które do tej pory poprzez blokady nie zostały jeszcze odblokowane. Natomiast na pewno był to zły okres. Sam fakt uziemienia młodych ludzi, dzieci na pewno się odbije negatywnie. Nawet nie mówię o nauce, o wiedzy, o sprawdzianach, bo w tym momencie to są rzeczy według mnie drugorzędne, więc ale na pewno się pogłębi wykluczenie społeczne. To są te tematy również dla mnie ważne. Nierówności w edukacji to jest w ogóle podstawa, od której też powinno się zacząć obok dobrostanu, zadbania o dobrostan psychiczny młodych ludzi. No ale zobaczymy jak będzie w praktyce. Zobaczymy jaka to będzie w ogóle skala i jakich narzędzi trzeba będzie użyć, żeby sobie z tym poradzić, bo ja nie mam innych refleksji jakby większych i głębszych na podstawie obserwacji własnych. Wiesz co, Marcin, bo trochę sobie pomyślałam o tym, że kiedy pisałeś parę lat temu list do ministra edukacji właśnie związany z tym tragicznym samobójstwem, to nie było żadnej reakcji. Ja pamiętam, że minister nie przeszło przez usta słowo homofobia wtedy w ogóle, które pojawiało się przecież w tej debacie. Coś się jednak zmieniło, bo nawet minister Czarnek mówi, że więzi, że relacje, że zdrowie psychiczne.
Inną sprawą jest, jak zamierza ten problem rozwiązać, ale że jakoś tam być może ta narracja jednak trafia też tam, gdzie nie spodziewaliśmy się, że trafi. Dlatego, że ona w tym momencie jest intensyfikowana. Ja śledzę rozmaite dyskursy i ten jest szczególnie mi bliski, więc obserwuję i komentarze, i to, co się dzieje w mediach. To przekaz jest bardzo zintensyfikowany. Ja myślę, że ten głos robi się na tyle silny, że już będzie musiał minister się odnieść. Ewo, zmieniły się w pandemii zasady gry w sprawie zdrowia psychicznego? Słuchajcie, no pandemia jak wojna, no, jednych zabije, inni się wzbogacą. No, przecież słyszymy też głosy, że nareszcie można się było spokojnie uczyć. Wiele dzieci, które nie lubiły szkoły i źle się w niej czuły, teraz bardzo chętnie podjęły naukę, ponieważ nie są obciążone towarzystwem kolegów. To samo dotyczy nauczycieli. Wielu nauczycieli mówi mi, że pokochali swój zawód, bo nareszcie można uczyć. Ponieważ nie trzeba cały czas pilnować, żeby ktoś nie zbił okna. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać. Słuchajcie, ja byłam w liceum, kiedy zaczął się stan wojenny i mówiono, że z mojego pokolenia już nic nie będzie. Co to za dzieciary? Nie uczyły się, nie chodzą do szkoły, co za rozluźnienie obyczajów. Pamiętam też, jaka była krucjata przeciwko temu, że gramy w karty. Dostałam po głowie za to, że czytaliśmy gazety. Po co młodzi ludzie czytają gazety? Wiecie, bardzo nie chcę wejść, może ze względu na wiek, ale nie chcę wejść w taką rolę dziadersa. Nigdy w życiu, nikt cię to nie podejrzewa. Będzie źle z młodymi, bo ja słyszałam o sobie bardzo wiele opinii, jak to moje pokolenie, to zdechlaki same, nic z nich nie będzie. I proszę, jak pięknie. Różnie, jak w każdym pokoleniu. Daniel, coś chcesz dołożyć do tych głosów? Tak, dołożę może krótko. Dołożę, że wydaje mi się, być krótko. Ale postaram się mimo wszystko. Dołożę to, że wydaje mi się, że ta tematyka, to co Marcin zauważył, że rzeczywiście jest zintensyfikowane to i po prostu ze wszystkich stron jesteśmy bombardowani tym, ale też serce rośnie, kiedy myślę sobie o nauczycielach i nauczycielkach, też ze względu na to, że sam mam taki krótki, ale epizod pracy w szkole. Myślę sobie o moich kolegach i koleżankach po fachu, którzy mówią, że pierwsze co zrobią, to zrobią sprawdzian z relacji ze swoimi uczniami, a nie będą robić sprawdzianu, tylko oni chcą ożywić, wznowić, nawiązać te relacje, które jakoś się rozpełzły z tego powodu, że byliśmy pozamykani. I myślę, że to jest bardzo okej. Natomiast myślę sobie też, że jakby wrócę do tej intensyfikacji, że to jednak pokazało, że te społeczności szkolne, mówię tutaj o pedagogach, o nauczycielach, nauczycielkach, o dyrektorach, dyrektorkach, że oni zaczynają dostrzegać ten problem, to znaczy, że oni zaczynają o tym mówić, gdzie wydaje mi się, choć to jest tylko przypuszczenie, jakby nie prowadziłem badań na ten temat, tak z mojej własnej obserwacji, że wcześniej ten temat był nieco bardziej zamiatany pod dywan, natomiast ta sytuacja rzeczywiście spowodowała, to zamknięcie przede wszystkim spowodowało, że jakoś śmielej o tym w ogóle zaczynamy mówić i rozmawiać. I jakkolwiek nie nazwałbym tego plusem, to jednak dostrzegam wagę tego, że zaczynamy gadać po prostu ze sobą o tym, że takie problemy są. To ja teraz, dając Państwu ostatnią szansę w komentarzach na nie tylko pisanie tych wszystkich miłych rzeczy, które mam nadzieję Wy później zobaczycie, bo jest naprawdę dużo bardzo budujących komentarzy. Jeżeli pojawiłyby się jeszcze jakieś pytania, to teraz wykorzystam taką kartę, którą zawsze gram na spotkaniach autorskich i spotkaniach z twórcami. Czyli teraz, drodzy moi goście, ulubione pytanie wszystkich twórców, nad czym Pani teraz pracuje, ale doprecyzowując, czy zamierzacie się jeszcze w swojej pracy twórczej zajmować tym tematem, czy to są dla Was rzeczy zamknięte, więc i chwalimy się i prognozujemy, co Was czeka. Daniel, byłeś ostatni, to teraz może będziesz pierwszy. No ja w ogóle teraz mi się przypomniało, że za bardzo się nie odniosłem do tego wcześniejszego pytania, jak to mnie pokiereszowało i na ile mocno. No ja aktualnie na razie nie chcę i nie zamierzam podejmować tego tematu, bo kosztowało mnie to bardzo dużo, bardzo dużo po prostu, wielu rzeczy. Choć nie zamieniłbym tego doświadczenia na żadne inne,
I tu postawię kropkę, jeśli chodzi o to, czy jakoś pracuję dalej nad tematyką. A to, nad czym aktualnie pracuję, to jest taka praca w ogóle w projektach społeczno-artystycznych, gdzie w ogóle ten spektakl, który zrealizowaliśmy, gdzie ci eksperci doświadczenia się pojawili, że ta praca blisko ludzi, teatralnie i nie tylko teatralnie, jest czymś, co w ogóle jakoś strasznie mocno mnie, i taka kolektywna, jest strasznie mocno mnie w tym momencie wciąga i pasjonuje. I tutaj też postawię kropkę i nie zdradzę, co to będzie, bo... To też wszyscy twórcy zawsze robią. Nie mogę powiedzieć. Dobrze, Ale będzie bardzo fajne, będzie fajne. Trzymamy kciuki. Ewo, a u ciebie? A ja mogę powiedzieć, no W końcu. wyobraźcie sobie taką sytuację, że Znowu ktoś zamówił książkę u ciebie? Lubię to. Bardzo, bardzo dobrze, że to powiedziałaś, ponieważ większość twórców ceni sobie całkowitą wolność i uważa, że to w ogóle jest skandal, że ktoś u kogoś zamawia dzieło sztuki. Ja tutaj zawsze zbieram pomysły, zawsze pytam, a co jest potrzebne, jakie jest zapotrzebowanie, mówcie. No ale po Orkanie została mi bohaterka, słuchajcie, została mi bohaterka, która chodziła z Orkanem, czyli z moim książkowym bohaterem. I po próbie samobójczej Orkana, no, rodzice zabrali ją ze szkoły, wywieźli ją z miasta właśnie, odcięli ją zupełnie od kolegów i od znajomych, no ale ona we mnie została. I co się dzieje z taką osobą, którą całe środowisko obciąża za czyjąś śmierć? A nie jest to osoba dorosła, tylko jest to osoba młoda. To jest w tej chwili przedmiotem moich zainteresowań. Czyli będzie książka. Zobaczymy. Trzymam kciuki bardzo. Marcin? Ja w ubiegłym roku miałem stypendium artystyczne na napisanie powieści i powieść napisałem, ale też nie chcę mówić na jaki temat. Mogę powiedzieć, że akcja dzieje się w Warszawie w XIX wieku. Nie chcę mówić, dlatego że dopóki się nie ukaże, to nie będę zdradzał. Natomiast wracając do tego, co mówił Daniel, ja również mam w tym momencie w sobie coś takiego, że nie chcę podejmować tematów, które są tak trudne, dlatego że one są bardzo kosztowne. I jak już pisałem inne teksty, na przykład ostatnio napisałem sztukę o nastolatce, która boryka się z nadwagą, to już zrobiłem to na wesoło. Okay. W tym sensie, bo nie chcę już wchodzić w te dyskursy cierpiętnicze. Uważam, że trzeba jakby też wydobywać siłę i stwarzać nowe dyskursy. No oczywiście inna jest skala problemu, tak? Kiedy mówimy o samobójstwie nastolatka, kiedy mówimy o nadwadze, więc tutaj sobie mogłem na to pozwolić. Natomiast póki co dla nastolatków nie chcę pisać na tak trudne tematy. One są bardzo, bardzo obciążające psychicznie też. Mhm. To jest bardzo cenne, że wy o tym mówicie, że wy pokazujecie, że to doświadczenie nie jest takie, że to nie jest moda, że to nie jest kwestia potrzeby chwili, tylko to jest jakiś proces twórczy. Ewo, ty to masz mnóstwo komentarzy o tym, że musisz pisać drugą książkę. Bardzo przepraszam, dużo zamówień, ale widziałam, że chciałaś coś dodać do Marcina. No nic nowego też nie powiem, ale wiesz, Justyno, ludzie tobie nie chcą odpowiadać na takie pytanie, dlatego że jest coś takiego jak taka energia artystyczna. I jeśli teraz my sobie poopowiadamy, o czym będzie ta rzecz, nad którą ja siedzę godzinami, o której myślę, no to potem już nie będzie się chciało nad tym pracować. Więc to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niech twórcy nie odpowiadają. Zaczepiać mogę bez końca. Słuchajcie, ostatnie pytanie i to jest pytanie od, Boże, już szukam. Marta Tymowska-Wicha jest z nami. Pozdrawiamy serdecznie. Marta też uczy w szkole i pyta was, więc to pytanie do was. Można krótko, można długo. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Mogą wszyscy. Marta pisze, chętnie zrobiłabym w szkole z uczniami przedstawienie odnoszące się do ich pandemicznych doświadczeń. Czy uważacie, że warto? A jeśli tak, to jak zacząć?
No Ja panowie, może zacznę. no, Ja dziękuję, może dziękuję będę bardzo. krótko. Zaczęcie, jakiekolwiek zaczęcie, jeśli chodzi o pisanie sztuki, powieści jest łatwiej, ale sztuki jest trudne. I tak naprawdę ja myślę, że zacząć, że odpowiedź na to pytanie lepiej sformułuje Daniel, dlatego że jest reżyserem i on ma już inne narzędzia i inne doświadczenie niż osoba, która pisze. Natomiast ja uważam, że trzeba usiąść, pozbierać pomysły, zorganizować 3 spotkania z młodymi ludźmi i na 4. spotkaniu już będzie zarys scenariusza. To tyle ode mnie. Pozdrawiam. Daniel, zostałeś wywołany. Więc ja dużo więcej nie dodam do tego, co powiedział Marcin, a tutaj budzi się moje pedagogiczno-teatralne serce i myślę sobie, że przede wszystkim, co warto zrobić, to wymyślić takie zajęcia, taką lekcję albo zajęcia pozalekcyjne z tymi uczniami, w których oni będą mogli się podzielić swoimi doświadczeniami i oni sami wpadną zarówno na pomysły tematyczne, na tematy, na motywy, na wątki, które będą mogły się tam pojawić, jak jeszcze pogrzebiecie w tym, to znajdą nawet formę dla tego. Więc myślę, że pokłady kreatywności wyzwolone odpowiednio i ukierunkowane są podstawą. Ja bym też tak zrobiła. Zaczęłabym od warsztatów, wiecie, od jakiegoś spotkania po prostu, no, z którego by to wynikło. Ale mi od razu przyszło do głowy takie pytanie, ale ma być na wesoło czy na smutno? Piszemy komedię czy dramat? Bo dramat, wbrew pozorom, jest bardzo łatwo napisać. Wszyscy umiemy to zrobić. To jest proste. A pisać z humorem, no to jest, wiecie, to jest sztuka najwyższa. Marto, to jest wyzwanie do ciebie. Myślę, że wszyscy tutaj teraz trzymają kciuki, ale to wszystko, co powiedzieliście, jest w ogóle bardzo wspaniale połączone z tym, co pojawia się w komentarzach bardzo często o podmiotowości młodych ludzi, że właśnie dla was jako twórców ona jest istotna, dla nauczycieli, którzy chcieliby coś zrobić, też musi być częścią procesu, inaczej nic się nie uda. I teraz zła wiadomość jest taka, że skończył nam się czas. Dobra jest taka, że organizatorki w komentarzach zapewniają, że ta dyskusja będzie kontynuowana. Więc ja nie wiem, czy nie powinniśmy sobie zrobić takiego cyklu czwartkowych spotkań raz w miesiącu. Ja się teraz oczywiście uśmiecham, wy też się uśmiechacie. Dużo padło tutaj dzisiaj bardzo trudnych i ciężkich tematów, a to, że się potrafimy na koniec uśmiechać, mam nadzieję, że świadczy o jakości tej dyskusji. Zachęcamy Państwa do przekazywania tej debaty dalej. Ona będzie zapisana, więc będzie można ją też swobodnie obejrzeć. Do sięgania po utwory, po dzieła naszych dzisiejszych gości. Byli ze mną i z Państwem Daniel Stachuła, Marcin Todorczyk, Ewa Nowak i wszystko wspaniale przetłumaczyła Eunika Lech, więc ja już nauczyłam Was bicia braw, albo już mieliście. Wykorzystajmy ten moment. Bardzo Państwu dziękuję za ten wieczór, było mi niezwykle miło wysłuchać i przeczytać trochę komentarzy. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Dobrej nocy. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dziękujemy. Dobranoc.